Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was serdecznie na zakupy w ciemno. Ale dzisiaj to będzie totalny sztos i niespodzianka, bo jak już widzicie w tytule, to ChatGPT będzie mi wybierał zapach, który powinnam kupić. I zobaczymy, czy trafi, czy mu się uda, czy będę zadowolona z tego zapachu. Może to będzie kolejna perełka i top of the top moich zapachów. Także serdecznie Was zapraszam, bo myślę, że będzie ciekawie po prostu. No i dobra, kochani, to zaczynamy. Będziecie widzieć z boku któregoś to, co ja robię na iPadzie. I sobie pogadamy trochę z czatem GPT. I żeby moim zdaniem to wszystko miało sens, no to najpierw muszę się przedstawić dla tego czata GPT, czyli muszę mu powiedzieć, co lubię, jaka jestem, jakie nuty, jakie zapachy, jakie połączenia i od tego zaczniemy. Także ja sobie piszę teraz wszystko o mnie. Czekajcie, inaczej. Okej. Jezu, to jest to, tak? Tak. Uwielbiam zapachy skórzane i różane, lubię niestandardowe połączenia, jak i piękne kwiatowo-owocowe zapachy. Co moje preferencje mówią o mnie. Mówią o mojej osobowości. Może tak. No i oczywiście znak zapytania. Dobra. Znak zapytania. Dobra, zobaczmy. Twoje preferencje zapachowe zdradzają całkiem sporo o Twojej osobowości. Perfumy, podobnie jak muzyka czy sztuka, są formą wyrażania siebie. Oto, co mogą sugerować Twoje upodobania. Róża, klasyczna, elegancka, zmysłowa. Jeśli kochasz zapach róży, możesz mieć duszę romantyczki. Mam. Ceniącą klasykę, piękną i emocjonalną głębię. Zapach róży to często znak osoby, która ma silną wrażliwość estetyczną, potrafi dostrzegać niuanse i docenia delikatność, jest emocjonalnie świadoma i empatyczna. Skóra tajemnicza, buntownicza, wyrazista. Skórzane zapachy wybierają często osoby odważne, z charakterem, które nie boją się być inne. To może oznaczać, że cenisz indywidualizm i jesteś niezależna w myśleniu. Pociąga Cię klimat luksusu, ale w nieoczywisty sposób. Skóra bywa szlachetna, ale i surowa. Jesteś osobą magnetyczną, czasem trochę tajemniczą. Z tego filmu, co Wy o mnie myślicie, to wychodzi na to, że ja tajemnicza to nie jestem w ogóle. Kwiatowo-owocowe zapachy, radosne, zmysłowe, świeże.
Tego typu nuty są często wybierane przez osoby towarzyskie, pełne życia, z pozytywnym podejściem do świata, romantyczne, ale z nutą zabawy, lubiące lekkość i optymizm, ale niekoniecznie powierzchowne, bo często pod tą radością kryje się głębsza wrażliwość. Niestandardowe połączenia, kreatywność i otwartość. Otwartość na eksperymenty zapachowe może świadczyć o tym, że jesteś osobą ciekawą świata i odważną w wyrażaniu siebie. Cenisz oryginalność, lubisz, gdy coś Cię zaskoczy i wyłamuje się ze schematu. No. Możesz mieć artystyczną duszę lub umysł pełen kontrastów. Łączysz przeciwieństwa w harmonijną całość. Zgadza się. Podsumowując. Twoja osobowość może być złożona i wielowymiarowa. Łączysz wrażliwość z siłą, klasykę z odwagą, romantyzm z nowoczesnością. Możliwe, że jesteś osobą, która ceni zarówno głębokie emocje, jak i wyrazistą ekspresję siebie. Z nutą buntu, ale i sercem otwartym na piękno. Chcesz, żebym dobrał zapachy, perfum odpowiadające tym preferencjom? Widzicie? Tak. Świetnie. Oto selekcja perfum, które łączą skórę, róże, kwiatowo-owocowe nuty i lub oferują nietuzinkowe kompozycje. Wszystkie zgodne z Twoimi preferencjami i osobowością. Maison Francis Kurkdjian L'Homme à la Rose, L'Homme à la Rose albo Rosé. Róża w wersji nieoczywistej, świeża, ale z pazurem, z męską energią, ale unisex. Róża grapefruit, drewno. O kurczę. Frederic Malle, Portrait of a Lady. Mam. Armani Privé, Rose d'Arabie. Orientalna róża z szafranem i ambrą. Zmysłowa, odważna w klimacie 1001 nocy. Skórzane, wyraziste. Tom Ford Tuscan Leather. Memo Paris Irish Leather. Aqua di Parma Colonia Leather. Kwiatowo-owocowe z duszą. Parfum de Marly, Delina. Czajcie? Byredo, Flower Head. Maison Crivelli Rose Saltifolia. O, to bym może kupiła. Słona róża. Powiew świeżego powietrza nad morzem z płatkami róży. Zaskakująco lekka i nowoczesna. A te Byredo Flower Head. Kwiaty ślubne inspirowane Indiami. Jaśmin, tuberoza, cytrusy, lekko zielone, ale pełen życia. Ciekawe. Nietypowe artystyczne połączenia. Etat Libre d'Orange, Tom of Finland. Skóra, aldehydy, fiołek, cedr, wanilia. Intrygujący, czysty, ale buntowniczy. Niezwykle unisex. Diptyque Eau Capital. Ja to znam i to nie chcę. Róża, paczula, bergamotka w parskim szyprze. Tak, to jest szyprowy, ale nie moje klimaty. Amouage Memoir Woman. No nad tym Memoir Woman to swego czasu się zastanawiałam. Zielona absyntowa róża z kadzidłem, skórami i mchem. Tajemniczy, bogaty, niepokojący. Jeśli chcesz, mogę przygotować konkretną listę próbek do zamówienia. Ranking dziennych, wieczorowych albo dobrać zapach na konkretną okazję. Randka, praca, podróż. Chcesz coś z tego? Nie, podejmiemy może decyzję, a może nie, podejmiemy decyzję na tej podstawie, słuchajcie. Nie możecie mi doradzić. Armani Privé, no to będzie bardzo drogie. Tom Ford w ogóle mnie nie interesuje jakoś te Tuscan Leather. Aqua di Parma to są raczej wody kolońskie. Zresztą Colonia Leather nawet się nazywa, może to też od wody kolońskiej, więc to będzie słabsze. Memo Paris zdecydowanie. No jest tu coś, co mnie kręci. Jest irys, skóra, Irish leather. No, ale znowu pójdę w skórzane. Tam było tytoniowe, teraz pójdę w skórzane. Może spróbujmy właśnie coś z tych kwiatowo-owocowe z duszą. Delinę znam, Byredo nie znam i Maison Crivelli nie znam, więc dobrze. Weźmy sobie, kopiuj. I teraz tu Flower Head 660 zł jest na cenę, więc nie ma tragedii. A miałabym już jakiś zapach po prostu Byredo.
Co ja wcisnęłam? Sorki. Dobra, ale zanim się zdecyduję kupić, to jeszcze wróćmy do czata i weźmy jeszcze te Maison Crivelli. To będzie bardzo drogie. To będzie bardzo drogie. No ale dobra, tu są jeszcze te nietypowe, artystyczne. Etat Libre d'Orange jeszcze zamiast tego. Crivelli będzie bardzo drogi. Może już nie idźmy w aż takie. Chociaż te Maison, ja uwielbiam tę markę. Ale dobra. Etat Libre d'Orange. I to spróbujmy jeszcze. I może to byśmy wzięli. Coś byśmy mieli z tego Etat Libre d'Orange, ale tego nie ma? Nie widzę tego. Herman. Ale nie widzę tego. To jakaś inna butelka jest w ogóle. To jest stary zapach jakiś skórzany, drzewny. Tom of Finland. To w ogóle jest dostępne? To można gdzieś kupić? Nie mam pojęcia, czy to można w ogóle gdzieś kupić. Słuchajcie. Jest tutaj. To jest woda dla mężczyzn. Bo nie powiedziałam w sumie, że jestem kobietą. Czy mam to wziąć? Taką wodę dla mężczyzn? Stricte jest niedostępne. Dobra, czyli nie. A to jest jak opisane. Idź do sklepu. Nie jest chyba opisane. Uniseksowa. Cytryna, dzięgiel, żurawina, jaśmin wielkoistny, nuty zielone, płatkie róży, tuberoza, ambra, zamsz. Nie wiem, no, trochę mnie to korci. Słuchajcie, jest to przecenione. Dobra. Robię zakupy tego i zobaczymy. Chociaż jeszcze czekajcie. A, diptyque amouage. Dobra, czyli to mi pozostaje tak naprawdę te Byredo. I zawsze to będę miała jakiś zapach tej marki. Czy się uda, czy się nie uda, coś tam będzie. Dobra, to tak róbmy. Ja kupuję ten zapach, jak do mnie przyjdzie, to Wam o nim poopowiadam. Przychodzę do Was z flakonikiem, no i będziemy na żywo patrzeć. Cóż to do mnie przyszło i co za cudo ChatGPT mi wybrał. I teraz tak, tu jest takie ubranko, więc to ubranko zostawiam w tej folii, bo czemu by nie. Będzie łatwiej może włożyć później to. A, to i tak muszę rozpieczętować jeszcze, tak, ok. Dobra, tutaj. O Jezu. No i wyciągam to, co najbardziej nas interesuje, czyli flakon. No raczej nówka przyszła do mnie. Bardzo kwiatowy zapach. Ale wiecie co, popryskam sobie rękę jednak, bo to, co czujemy tu, to jest to na początku takie uderzenie dużej kwiatowości, takiej dosyć ostrej. Ale za moment dochodzi jakaś słodycz. Natomiast to nie jest słodycz owocowa, ale też chyba nie do końca waniliowa. Musiałam troszeczkę sama pobyć, słuchajcie, z tym zapachem, tak żeby zobaczyć, jak to się do mnie ma. I ja już wiem. To jest połączenie, słuchajcie, zapachu tuberozowego z zielonym, bo ta zieloność tego zapachu jest po prostu ewidentna. Z tego, co widziałam, tu jest dzięgiel i chyba ta zieloność jest zawdzięczana dzięglowi, nie wiem, poprawcie mnie, i cytrusum, które tu są. Niby jest to zapach świeży. Generalnie, no tak go trzeba sklasyfikować, jako zapach świeży. W korku pachnie inaczej niż na mnie, no właśnie. To jest takie bardzo kwiatowe, dosyć bym powiedziała sensualne. Idzie to w jakąś taką stronę. Jest coś hipnotyzującego w tym zapachu. Natomiast to jest stricte letniaczek.
to nie, jego wydźwięk jest zbyt słaby, żeby zimą był jakiś na tyle mocny, żeby wiecie, żeby było go czuć pod warstwami, ale zastanawia mnie, jaka jest trwałość z Byredo. Jeżeli Byredo znacie, to dajcie mi koniecznie znać, jaka jest trwałość tego zapachu, bo mi się wydaje, że to się powinno utrzymać, natomiast wiecie co, teraz tak jak go wącham, to nie wiem, czy to jest coś niespotykanego. Wydaje mi się, że wręcz spotykanego. Tak szukam teraz, wiecie, na szybko, czy jest coś, co mam, ale myślę, że to jest po prostu taka ala mieszanka wielu moich zapachów, stricte tych kwiatowych. W korku jakby wyczuwam jeszcze jakąś taką słodycz, a tutaj już takie to jest, bardziej idzie w stronę świeżą. Kurczę, muszę powiedzieć tak, czegoś mi tu brakuje. Brakuje mi takiego dodatkowego puncha. Nie wiedziałam, że tam widzicie wszystkie te moje pudełka i tak dalej. Zasłoniłam, bo aż wstyd. No ale właśnie robię wysyłkę różnych odlewek i tak dalej i właśnie przygotowywałam paczkę i to dlatego. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten tam nieporządek lekki. Ale skupmy się teraz na tym zapachu. Sama nie wiem. Muszę go poużywać. Natomiast to, co muszę Wam powiedzieć, wydaje mi się, że czuć tu naturalność składników, dlatego że chyba nigdy nie czułam jaśminu, bo czuję tu ewidentnie też jaśmin, takiego rzeczywistego, który faktycznie pachnie w ogrodzie. Niezwykle realistyczny jaśmin, niezwykle prawdziwy, taki jak go odbieramy, tak jakby właśnie to były olejki eteryczne tego prawdziwego jaśminu, nie syntetyk. Także ponoszę, potestuję mój pierwszy zapach z Byredo. Może nie będzie to ostatni. Jeżeli macie ten zapach w swojej kolekcji, bo wiem, że bardzo lubicie markę Byredo, nieraz do mnie pisałyście, że czemu nie masz jeszcze nic z Byredo, nie interesuje Cię ta marka, a to nie jest tak, bo Bottega Veneta też mnie interesuje. Po prostu na razie tak mi się trafia też, że akurat trafiają do mnie jakieś takie inne albo testy miałam, akurat innych marek, które mi się spodobały. Wiecie, ten świat jest tak ogromny, że czasami dopóki czegoś naprawdę nie przetestujesz, co Cię zachwyci, to ciężko jest iść w daną markę, nie? Ale to Byredo zawsze było w tym kręgu takich moich właśnie zainteresowań. No, a przechodząc do tego, w komentarzach dajcie mi znać, czy macie ten zapach, znacie go i opowiedzcie mi o nim, jak Wy go odbieracie, czy go kochacie i jakie ma parametry na Was, bo ja jeszcze tego nie wiem. Także za dzisiaj serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że się fajnie ze mną bawiliście i do następnego, kochani, buziaczki. Pa!